Defraudowana w setkach milionów, jeśli nie w miliardach euro pomoc humanitarna, karetki pogotowia sprzedawane na portalach aukcyjnych, miliony złapówek ukryte w domowych meblach lub sejfach, przerzucanie za odpowiednią opłatą przez granicę ludzi w wieku poborowym do Polski i innych krajów zachodniej bądź południowej Europy. A w tle cholernie drogie i luksusowe samochody, wille w europejskich kurortach lub w Emiratach Arabskich, albo wakacje na Malediwach za państwowe pieniądze. Oto faktyczne realia ukraińskich włodarzy. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy materiał, chciałem Wam gorąco podziękować za wszystkie łapki w górę, suby i Wasze komentarze. Oczywiście zapraszam Was również do naszego sklepu globalista.pl. Tyle z autopromocji, a teraz ruszamy z dzisiejszym, wyjątkowo kontrowersyjnym materiałem. Zapraszam. Dziś istnieją różne organy kontrolujące korupcję na Ukrainie, ale one nie działają, ponieważ nie ma prawdziwej woli politycznej ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Powiedział w jednym z wywiadów dla francuskiej gazety Anatolij Bojko, szef odeskiego Komitetu Wyborców Ukrainy. Cały system jest skorumpowany. Faktem jest, że oprócz wojny z armią rosyjską, Ukraina musi także walczyć z kolosalną defraudacją środków, które zamiast pomagać walczącym na froncie, są rozkradane przez urzędników lub przedstawicieli tamtejszego rządu i ludzi powiązanych ze strukturami wojskowymi. Niektórzy z nich na przestrzeni ostatnich lat zbili majątki, o jakich zwykli ludzie nawet nie śnią. W maju 2023 roku prezes Sądu Najwyższego został aresztowany pod zarzutem udziału w sprawie korupcyjnej o wartości około 2,5 miliona euro. Ministerstwem Obrony Ukrainy wstrząsnęło kilka przypadków korupcji, co ostatecznie we wrześniu 2023 roku doprowadziło do rezygnacji ministra obrony Oleksieja Reznikowa. Aresztowano na przykład 2 urzędników Departamentu Obrony podejrzanych o defraudację kilku milionów euro, bo zakupili kamizelki kuloodpornej kiepskiej jakości, nie zważając na bezpieczeństwo żołnierzy, byle tylko w ich kieszeni zostało parę milionów. Oto co dzieje się na Ukrainie, a o czym nasze media i ludzie związani z polityką nie mówią zbyt chętnie. Dlatego dziś zdemaskujemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Problem z polityką i tym samym wojną na Ukrainie od samego początku polega na tym, że 80% ludzi, którzy są politykami lub tamtejszymi urzędnikami różnego szczebla, robią to, co robią tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a nie dla wyższych wartości. Właśnie dlatego okazuje się, że co sprytniejsi z ukraińskich urzędasów zwęszyli interes na przerzucaniu przez granicę ludzi w wieku poborowym, zwalnianiu ich z służby lub po prostu kradzieży środków otrzymanych w ramach udzielanej przez inne kraje pomocy humanitarnej. Obecnie toczą się na przykład czynności dochodzeniowe przeciwko niejakiemu Jurijowi Gupalowi, założycielowi funduszu pod nazwą, w którą aż ciężko uwierzyć, bo brzmi: wierzymy w Ukrainę, wierzymy w zwycięstwo. Co ciekawe, jak podała wołyńska agencja informacyjna, okazuje się, że ów Jurij Gupalu 12 stycznia 2024 roku napisał wniosek o zwolnienie ze stanowiska zastępcy szefa wołyńskiej obwodowej administracji wojskowej. Oczywiście tego samego dnia wniosek został rozpatrzony, a on zwolniony. Dlaczego? Bo jak się okazuje, jego fundacja zamieszana jest nie tylko w skandal związany ze sprzedażą samochodów otrzymywanych jako pomoc humanitarna, włącznie z karetkami pogotowia w Łucku, ale i innymi autami przeznaczonymi dla ukraińskich sił zbrojnych i pochodzących z pomocy humanitarnej, o czym informuje wołyńska prokuratura okręgowa. Nie wiadomo na przykład, co stało się z pick-upami Mitsubishi L200, które trafiły owszem do fundacji pana Jurija, jednak poza zdjęciem i filmami na tle samochodów nie ma żadnych informacji. Okazuje się, iż dziennikarze kilka razy odwiedzali biuro fundacji, dzwonili do zarządu, pisali wiadomości i prośby, ale bez skutku. W końcu, kiedy reporterom udało się spotkać z członkami zarządu fundacji Wierzymy w Ukrainę, niejaki Anatolij Szwab potwierdził, że owszem, takie samochody zostały sprowadzone na obszar celny Ukrainy w ilości około 10 sztuk, ale nie może powiedzieć, do jakiej konkretnie jednostki wojskowej zostały przekazane, ponieważ jest to informacja poufna. Mitsubishi L200 został zakupiony bezpośrednio za pieniądze własne.
Oficjalnie żadna administracja nie miała z tym nic wspólnego. Samochód został przywieziony na obszar celny Ukrainy. Ta informacja jest poufna, dlatego też nie mogę nic więcej powiedzieć. Pragnę o tym przypomnieć. Nieprawdaż, że wygodna wymówka? Tyle, że założyciel owej fundacji, wspomniany Yuri Gupalo, w komentarzu dla Insider Media Group podał liczbę, która kompletnie rozmija się z tym, co podali jego wspólnicy, mówiąc już o 30 samochodach tej marki, a nie 10. Dzięki pomocy naszej fundacji przekazano ponad 30 nowych samochodów. Ani ukraińskim, ani innym dziennikarzom nie udało się wyjaśnić ostatecznie, ile aut konkretnie trafiło do fundacji i co z nimi faktycznie się stało. Pochodzenie ukraińskich cudownych fantomowych pick-upów pozostaje niejasne. Często różni dobroczyńcy spierają się o to, skąd pochodzą i w jaki sposób zostały dostarczone na front. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te dotacje, każdy żołnierz powinien mieć swój samochód. Jednak albo te pojazdy znikają w powietrzu w drodze na linię frontu, albo dla niektórych stanowią one luksus. Pomimo tego wojsko regularnie prosi krewnych i przyjaciół ochotników o pomoc w zakupie przynajmniej jednego używanego pojazdu dla jednostki. Wydaje się, że istnieją dwie równoległe rzeczywistości, gdzie w jednej samochody te nie istnieją, a w drugiej znikąd pojawiają się Mitsubishi L200, Nissan Navara, Peugeot, Fiat czy Toyota. Mimowolnie pojawiają się pytania, gdzie podziały się tysiące pick-upów podarowanych przez darczyńców, o których informowały środki masowego przekazu i media społecznościowe. Niemniej, według ukraińskich mediów i informacji uzyskanych od funkcjonariuszy tamtejszej służby bezpieczeństwa, proceder dotyczący działalności tej fundacji zamieszanych było wiele prominentnych osób. Według dziennikarzy ukraińskiej Prawdy wśród nazwisk wolontariuszy pojawili się na przykład Wacak Stanisław i Wacak Władysław, urodzeni odpowiednio w 1995 i 2002 roku, a poruszający się po Europie naprawdę bardzo drogimi autami i będący synami ukraińskiego deputowanego Giennadija Wacaka, jeżdżącego na obrady ukraińskiego parlamentu Rollsem zakupionym w 2023 roku, wartym bagatela około $500 000. Ten właśnie deputowany dosyć często w różnych publikowanych nagraniach wzywał wszystkich Ukraińców do obowiązków walki z najeźdźcą. Szkoda tylko, że zapomniał przynajmniej o jednym ze swoich synów, który już w wieku poborowym jak najbardziej jest. I jesteśmy zobowiązani do pomocy w obronie kraju jako jego mieszkańcy. Co równie ciekawe, jak informowali ci sami dziennikarze, wspomniana fundacja przerzucała również ludzi przez granicę za stawkę wynoszącą od 7 do 15 tysięcy euro. I już na chwilę obecną wiadomo jest, że na pozyskanych listach jest prawie 900 nazwisk ukraińskich uciekinierów. A należy podkreślić, że na Ukrainie istnieje obecnie setki innych fundacji charytatywnych i organizacji publicznych we wszystkich jej obszarach, które jak można się domyślać przez 2 lata pełnoskalowej wojny z Rosją w umiejętny sposób podkopywały zdolność obronną całego kraju, skoro w Polsce, całej Europie i innych zakątkach świata mamy miliony młodych ludzi ukraińskiego pochodzenia. Ale co jeszcze bardziej zaskakujące, to mało zintensyfikowane działania ukraińskich organów ścigania, które w oczywisty sposób powinny być zainteresowane identyfikacją wszystkich zbiegów i ściągnięcie ich do broniącej się ojczyzny. Co tu się dziwić, skoro nawet członek partii Wołodymyra Zełenskiego, niejaki Aristow, spędził niedawno wakacje w luksusowym hotelu na Malediwach pod pretekstem wyjazdu służbowego. Wydarzenie to stało się tym bardziej bezprecedensowe, że obowiązujący na Ukrainie stan wojenny zabrania wszystkim parlamentarzystom i urzędnikom państwowym wyjazdów za granicę, chyba że z ważnych powodów. To jednak i tak nic w porównaniu do byłego wiceministra obrony Oleksandra Mironiuka, który jest zamieszany w sprawę dotyczącą oszustw związanych z zamówieniami do Ministerstwa Obrony. Całkiem niedawno opublikowano film z rewizji w domu byłego wiceministra, kiedy w jego sofie znaleziono w ukraińskiej walucie oraz euro i dolarach wartość ponad 370 tysięcy euro. Tak właśnie bawi się spora część z tamtejszych urzędników państwowych.
Natomiast w sierpniu 2023 roku zatrzymano 2 wysokich rangą urzędników ukraińskich, których uznano za podejrzanych w sprawie malwersacji związanych z rozporządzaniem środkami z pomocy humanitarnej. Malwersacje te dotyczyły kupowania żywności dla armii po cenach znacznie wyższych niż ich wartość rynkowa. Cała ta sprawa dotyczyła łapówki mającej wynieść około 1,5 miliona euro, a zamieszani w nią byli wiceminister polityki rolnej i żywności oraz były wiceminister gospodarki Ukrainy. Skalę wszelkiego rodzaju oszustw bardzo obrazowo pokazuje chociażby kwestia wspomnianych wcześniej samochodów terenowych, bo jak się faktycznie okazuje, ich liczba była naprawdę niebagatelna, a ukraińscy żołnierze często organizowali zbiórki na stare auta, które miały trafić na front, aby ułatwić im przemieszczanie się podczas prowadzonych walk lub po założeniu prowizorycznego opancerzenia chronić ich życie. Gdzie zatem podziały się nowiutkie auta podarowane od różnych państw jak te, o których teraz usłyszycie? Dodatkowo 100 nowoczesnych pick-upów Sangyong zostało dostarczonych od Koreańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto 50 SUV-ów Chevrolet Tahoe od amerykańskiego General Motors zostało przekazanych do ewakuacji rannych z obszarów frontowych. Warto zauważyć, że jednym z nich porusza się wiceszefowa kancelarii prezydenta Tymoszenko po ulicach Kijowa. To chyba również sporo tłumaczy, skoro Kryło Tymoszenko, odpowiedzialny jeszcze do niedawna za wizerunek medialny Zełenskiego podczas jego kampanii prezydenckiej i teraz w czasie wojny został dość szybko zdymisjonowany i ponoć poddany dochodzeniu służb śledczych w związku z osobistym wykorzystaniem luksusowych samochodów, jak na przykład Chevrolet i Porsche. I choć media zarzucały mu, że auta miały służyć m.in. do ewakuacji ludzi, a nie do jego własnego użytku, to on bynajmniej nie widział problemu w korzystaniu z SUV-a przekazanego Ukrainie przez koncern General Motors. Mimo tysięcy próśb żołnierzy o dostarczenie choćby jednego samochodu, a także faktu, że żołnierze poruszają się wszelkimi dostępnymi środkami, Tymoszenko nie dostrzega sensu w przekazywaniu tych pojazdów dla armii. O ile mi wiadomo, te Chevrolety Tahoe nie są opancerzone, więc nie widzę powodu, by przekazywać je na linię frontu. To zupełnie coś innego. Co równie ciekawe, był on swego czasu jednym z funkcjonariuszy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i tym samym uczestniczył w śledztwie związanym z sprzeniewierzeniem pomocy humanitarnej o wartości ponad $7 milionów przeznaczonej dla południowego regionu Zaporoża, choć on sam zaprzecza, jakoby miał z tym coś wspólnego. Ale źle to raczej mu się nie powodzi, skoro Tymoszenko według źródeł medialnych wynajmuje na prestiżowym osiedlu rezydencję o powierzchni 1200 m2 za kwotę około 5000 euro miesięcznie. Ponoć ze względów bezpieczeństwa, gdyż jego własna znajduje się w niebezpiecznym miejscu, narażonym na ostrzał rakietowy. I co równie zastanawiające, jak ustalili dziennikarze, to według ekspertów zajmujących się nieruchomościami cena najmu wydaje się być mocno zaniżona, bo średni koszt wynajmu willi tej klasy i o podobnej powierzchni i w tej konkretnej okolicy waha się od 9 000 do 23 000 euro miesięcznie. Ale to, co teraz powiem, może was jeszcze bardziej zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że zwykli ludzie zbierający pieniądze na używane auta, które następnie przekazywali żołnierzom na front, są, mówiąc kolokwialnie, trzepani przez organy ścigania ze wszystkich stron, a czasem traktowani nie jako ludzie chcący bezinteresownie pomagać, ale jako pospolici przestępcy. Jaka była wdzięczność wobec ludzi, którzy regularnie zbierają, inwestują, szukają i dostarczają? We wrześniu organy ścigania przeprowadziły masowy nalot na wolontariuszy w całym kraju. Ci ostatni byli głównie oskarżani o sprzedaż pomocy humanitarnej. Na granicy zgłasza się samochód jako pomoc humanitarną. W rzeczywistości nie jest to pomoc humanitarna, nie została przekazana przez nikogo. Mimo to na granicy musisz powiedzieć, że ten samochód jest pomocą humanitarną. W rzeczywistości te samochody nie są pomocą humanitarną z żadnego kraju, ale samochodami kupionymi przez konkretnych Ukraińców za własne pieniądze lub zebrane przez przyjaciół i rodzinę żołnierza. Jeśli wyłożyłeś własne pieniądze, kupiłeś i sprowadziłeś samochód, a dopiero potem otrzymałeś pieniądze od krewnych i przyjaciół, masz kłopoty.
Wtedy pytają cię, gdzie są pieniądze. Nie kupiłeś tego. To zostało podarowane przez francuskich obywateli. Nadużyłeś pomocy humanitarnej. Oto 5-7 lat z pełną konfiskatą. Lityński jest świadkiem w jednej ze spraw, ale mimo to jego dom został przeszukany przy użyciu klasycznej procedury. Ogłosiłem, że zostałem przeszukany. Następnie niektórzy dziennikarze zapytali prezydenta, jak to się dzieje, że uczciwi wolontariusze, którzy wydają dużo własnych pieniędzy, osobiście wydali ponad 1,5 miliona własnych pieniędzy na naszą działalność. Szczerze mówiąc, niewiarygodne. Ale przecież w naszym pięknym kraju, z tego co pamiętam, podobne sytuacje też się zdarzały. I to pokazuje dobitnie, że jedni mogą dostawać samochody od bezdomnych, by inni dostawali wyroki za darowanie bezdomnym chleba. Przyznacie, że serce się kroi, jak człowiek zda sobie sprawę z tego, w jakim świecie przyszło nam obecnie żyć. Wracając jednak do tematu Ukrainy, istnieje ryzyko, że korupcja powróci ze zdwojoną siłą po wojnie, tym bardziej, że w kontekście pokonfliktowym podmioty międzynarodowe będą zapewniały gigantyczne fundusze, co z pewnością wówczas stanie się kolejnym deszczem dolarów i euro, a którymi to środkami, jak tak dalej pójdzie, dysponować będą niestety ludzie przesiąknięci korupcyjną rzeczywistością. Wydaje się być to tym bardziej groźne, gdyż według organizacji Transparency International Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie, zajmując 116 miejsce na 180 krajów uwzględnionych w tym zestawieniu. Oczywiście istnieją również opinie, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie zamiata podejrzanych transakcji pod dywan, ale musicie przyznać, iż wspomniane w dzisiejszym materiale bulwersujące sytuacje z pewnością nie powinny ukraińskich władz i ich sojuszników napawać przesadnym optymizmem. Tym bardziej, że już widzimy efekty, jakie przyniosła ta nieokiełznana korupcja i defraudacja środków, jakie miały pomagać ukraińskim wojskom w pokonaniu wroga. Zełenski prowadzi wprawdzie szeroko zakrojoną kampanię, starając się pokazać sojusznikom w USA i Unii Europejskiej, że Ukraina zrywa z przeszłością, ale chyba niekoniecznie mu się to udaje, przez co coraz mniej ludzi wierzy w jego zapewnienia. I nawet statystyki podawane w naszych mediach, w których próbuje się przełamywać mit, że młodzi ukraińscy mężczyźni poruszający się dobrymi samochodami i stołują się w drogich lokalach bądź hotelach, czy bawią się w europejskich dyskotekach, są tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że mobilizacja nie obejmuje mężczyzn do 27 roku życia, to taka argumentacja chyba już nikogo nie przekonuje, a już na pewno nie mnie. Szerząca się korupcja wśród ukraińskich urzędników jest coraz bardziej niepokojącym problemem. Wielu z nich, pomimo umiarkowanych zarobków, posiada luksusowe samochody lub wille w ekskluzywnych europejskich lokalizacjach, takich jak południowa Europa lub Emiraty Arabskie, które również sobie upodobali dobrze się tam bawiąc. Te nieproporcjonalne do dochodów dobra materialne budzą oburzenie wśród sojuszników i społeczeństwa, ewidentnie podważając zaufanie do władz. A kolejne wybuchające afery z urzędnikami państwowymi w roli głównej tym bardziej działają negatywnie na postrzeganie Kijowa. Podsumowując dzisiejszy materiał, prezydent Zełenski z pewnością musi mieć świadomość tego, że Ukraina, walcząc z rosyjską inwazją o swoje przetrwanie, zależy niemal całkowicie od pomocy krajów zachodnich, w tym Polski. A głęboko zakorzeniona i wręcz endemiczna chęć defraudacji otrzymywanych środków pomocowych przez tamtejszych urzędników i wojskowych z pewnością mu nie pomaga. Dlatego jeśli nie udowodni swojego naprawdę twardego stanowiska w walce z wszechobecną korupcją na Ukrainie, to nieuchronnie będzie musiał pogodzić się z klęską, gdyż bez odpowiedniego wsparcia z zewnątrz i zachodniej pomocy militarno-finansowej Ukraina przegra tę nierówną walkę z Putinem i złodziejstwem. Dziękuję za dziś i napiszcie proszę w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, tylko bardzo was proszę bez inwektyw, czy mówiąc wprost, bez rzucania mięchem. Choć wiem, że w niektórych krew się gotuje. Jeszcze raz dziękuję i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty zdrowy.